Chcę obronić słowo nie wiem. Jest w nas, w ludziach, potrzeba, żeby raczej wiedzieć fałszywie, niż nie wiedzieć wcale. I dlatego słowo nie wiem trzeba docenić. Często powtarzam, że lubię nie wiedzieć, bo gdy wiem, mam przed sobą jedną możliwość, która przecież może okazać się fałszywa. A gdy nie wiem, przede mną roztacza się całe pole rozmaitych możliwości. Ja bardzo lubię Leibnica. Z lubieniem to jest tak trochę, że może nie zawsze się da to uzasadnić, ale w tym wypadku imponuje mi jego spojrzenie na wszechświat. Chyba on by się zgodził z tezą matematyczności świata. A Platona też lubię, ale Platon to jest wielki poeta. On się posługiwał metaforami i to było bardzo sprytne z jego strony, bo wtedy po prostu filozofia nie dysponowała takimi narzędziami jak dzisiaj. I dlatego lepiej, bezpieczniej było wszystko ująć w metafory, które są zawsze bardzo pojemne, można na różne sposoby interpretować, ale jego intuicje były nadzwyczaj słuszne. Jaki jest związek między matematyką a światem? To pytanie fascynowało myślicieli od zarania filozofii. Matematyka ma w sobie konieczność i oczywistość, której zdaje się brakować zmiennej rzeczywistości. Nie dziwi więc, że najwięksi filozofowie przekonywali, iż u podstaw tej zmienności musi leżeć coś trwałego i wiecznego, podobnego lub wręcz tożsamego ze strukturami matematycznymi. Platon twierdził na przykład, że materia zbudowana jest z brył, których ściany są złączeniem 3 rodzajów trójkątów, a Leibniz zanotował na marginesie jednej ze swych prac: Dum Deus calculet, mundus fit. Gdy Bóg liczy, świat się staje. Ta głęboka intuicja wzmocniona została jeszcze sukcesami nowożytnej fizyki, której językiem jest przecież matematyka. Podstawowe prawa rzeczywistości wyrażamy dziś w formie matematycznych wzorów. Może zatem trzeba powiedzieć, że świat jest po prostu matematyczny. Bardzo często zarzucacie mi, że ta doktryna o matematyczności świata jest taka jakaś dziwna i niekoniecznie prawdziwa, że może świat jest tylko matematyzowalny, a nie matematyczny. Więc ja pomyślałem sobie, że trzeba by dać jakiś taki bardzo prosty przykład, jak to funkcjonuje. Nie zastanawiać się nad wielkimi filozoficznymi problemami, tylko przyjrzeć się, jak to funkcjonuje. I przyszedł mi na myśl przykład chyba dosyć dobry, bo odwołujący się do naszych codziennych doświadczeń. Dzisiaj trudno by znaleźć kogoś, kto nie prowadzi samochodu. No i wyruszamy, uruchamiamy silnik, wyjeżdżamy z garażu, włączamy się w ruch uliczny i co robimy najczęściej, w każdym razie z początku? Patrzymy na szybkościomierz. I ten szybkościomierz to jest bestia strasznie sprytna. Co robi szybkościomierz? Zasada jest prosta, może w dzisiejszych samochodach elektronika to robi w sposób bardziej skuteczny i skomplikowany, ale zasada jest następująca. Znamy obwód koła. Powiedzmy dla uproszczenia, to nierealistyczne, ale niech on ma 1 metr, ten obwód koła. I teraz odpowiedni zegar mierzy, w jakim czasie koło się raz obróci. No to będzie, powiedzmy, że to będzie 1/10 sekundy, no, będzie wolno jechał samochód, to wtedy będzie metr na 1/10 sekundy prędkość. Czyli po prostu liczymy ilość obrotów kół, mnożymy odpowiednio i mamy prędkość. Ale ciągle jest to prędkość dość dokładna, ale średnia. A co robi samochód? Jego nie obchodzi nasza znajomość mechaniki, tylko on się porusza
I on się porusza nie z średnią prędkością, chociażby mierzoną na bardzo małych odcinkach, tylko on się porusza dokładnie, nie w żadnym średnią, tylko dokładnie. Co to znaczy matematycznie? To znaczy on mierzy odcinki drogi, bo w coraz krótszych odcinkach czasu mierzy ten stosunek, droga przez czas i zmierza z czasem do zera. Czyli on wyznacza granicę matematyczną. Przyrząd tego nie zrobi, bo przyrząd ma ograniczoną dokładność, a samochód dokładnie eksploatuje matematyczną strukturę. Jaką? Droga przez czas, gdy czas zmierza do nieskończoności, to jest znane pojęcie w matematyce pochodnej. Rachunek różniczkowy. I samochód porusza się dokładnie tak, jak rachunek różniczkowy mu każe. Realizuje to. My mierzymy z pewną dokładnością i dla nas to wystarczy. Ale samochód eksploatuje strukturę jaką? Strukturę wszechświata, strukturę przyrody. Prawo przyrody takie jest. I samochód to wie. Samochód jest zatem matematyczny. Czy nam się to podoba, czy nie? Fizyk nie opisuje po prostu tego, co widzi. Tworzy model, który w niezmienną relację matematyczną ujmuje różne parametry. Niektóre z tych parametrów odpowiadają obserwowalnym zjawiskom. Spójrzmy na dzieło Newtona. Sformułował on 3 zasady dynamiki, które stanowią matematyczny model ruchu. Pokazują związki między mierzalnymi wartościami. Na przykład druga zasada głosi, że przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły działającej na ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. Gdy znamy siłę i masę, możemy obliczyć przyspieszenie. Gdy znamy przyspieszenie i masę, możemy ustalić, jaka siła działa na ciało. Ktoś mógłby zapytać, a co w tym tajemniczego? Newton po prostu odkrył związek między siłą, masą i przyspieszeniem. Tak jest zbudowany świat. Daje się ująć w równania matematyczne. A przynajmniej niektóre zjawiska można w taki sposób przedstawić. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Jest jak jest. Teza, że świat jest matematyczny, jest z tej perspektywy trywialna, ale czy na pewno? Jeszcze by było ciekawe przyjrzeć się, jak myśmy do tego rachunku różniczkowego dochodzili. Właśnie na drodze analizy ruchu. Pierwsze pojęcie pochodnej zawdzięczamy Newtonowi i Leibnizowi, którzy odkryli to pojęcie niezależnie od siebie. Potem konkurowali ze sobą, kto był pierwszy i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że to było niezależnie jeden od drugiego. Ale oni to zrobili tak trochę na wyczucie. Jeszcze pojęcie granicy nie było dobrze zdefiniowane i dlatego opór pierwszych matematyków i uczonych był duży, bo uważali, że te rachunki Leibniza i Newtona chociaż dają dobre wyniki, ale są zawieszone w próżni. I dyskusja nad podstawami rachunku różniczkowego i całkowego, zwanego łącznie analizą matematyczną, trwała długo. Dopiero w XIX wieku grupa uczonych wspólnym, niezależnym od siebie wysiłkiem stworzyli podstawy rachunku różniczkowego. Weierstrass, Cauchy i inni. Przede wszystkim zdefiniowali pojęcie funkcji, pojęcie granicy funkcji. Wtedy pojęcie pochodnej nabrało właściwego znaczenia i przestało wisieć w próżni. Widzimy zatem, że jest matematyka, którą ja nazywam przez małe m, którą my tworzymy. I potem eksploatujemy ją w zastosowaniach, na przykład konstruując coraz to lepsze szybkościomierze. I jest ta matematyka, którą ten szybkościomierz, samochód eksploatuje i która nie jest naszym tworem, bo przecież samochody wprawdzie tego nie robiły, bo ich nie było, ale były konne powozy i inne jakieś maszyny ruchome. One się poruszały jeszcze zanim Newton i
Galileusz stworzyli podstawy mechaniki. Po prostu tak działa wszechświat. I w tym sensie wszechświat jest matematyczny i był matematyczny jeszcze zanim pierwszy człowiek powstał na Ziemi. Pojęcie trywialności jest bardzo ciekawym pojęciem. W matematyce bardzo ważną działalnością jest rozwiązywanie równań, zwłaszcza równań różniczkowych. Właściwie cały wszechświat modeluje się przy pomocy równań różniczkowych i rozwiązuje się równanie. I co to znaczy znaleźć rozwiązanie równania? To jest pokazanie, że lewa strona równa się prawej stronie, a tak naprawdę pokazanie, że A równa się A. I co jest bardziej trywialnego? A mimo to cała wielka struktura do tego służy, żeby pokazać pewną tożsamość, która mówi o tym, co ze sobą jest tożsame, co istnieje. Ja myślę, że tutaj jest podobnie, że troszkę to zależy od punktu widzenia. Jak ktoś jest bardzo przenikliwy, ma umysł, to dla niego to jest trywialne. A jak ktoś mało zdolny i musi wykonywać dużo operacji, żeby coś pojąć, namęczyć się, to dla niego to nie jest trywialne. Dla geniusza wszystko jest trywialne. Arystoteles lubił obserwować świat. By czegoś się dowiedzieć, trzeba po prostu patrzeć i notować obserwacje. Jaką drogę przebywa rzucony kamień? Jak rozwijają się rośliny? Jak zachowują się ludzie? Gdy już mamy odpowiednio dużo obserwacji, możemy pójść krok dalej, stworzyć odpowiednie kategorie pojęciowe, takie jak zasada głosząca, że wszystko ma swoją przyczynę, albo że każda istniejąca rzecz zmierza do pewnego celu i dzięki nim wyjaśniać obserwowane zjawiska. Dlaczego rzucony kamień się porusza? Bo coś wprawiło go w ruch. A dlaczego spada na ziemię? Bo zmierza do swego naturalnego miejsca, środka ziemi, gdyż taki jest cel wbudowany w jego naturę. Fizyka Arystotelesa okazała się ślepym zaułkiem. Nie zwiększyła naszej wiedzy o świecie, nie wprowadziła nas na drogę postępu technologicznego. To nie Arystotelesowi zawdzięczamy komputery i loty w kosmos. Dlaczego? Bo Arystoteles zignorował matematykę. Nie dostrzegł, że bez matematyki nie sposób wydrzeć naturze jej tajemnic. Albo inaczej, nie chciał przyznać, że świat jest matematyczny. Nie wiem, czy jest możliwy wszechświat niematematyczny. Podejrzewam, że jest niemożliwy i że po prostu wszystko, co istnieje, jest matematyczne w jakimś sensie przynajmniej. Ale zwróćmy uwagę, nie w takim sensie, że to jest ta nasza matematyka, która obowiązuje, tylko to jest nasza matematyka, jest opisem, ale opisem, który jakoś jednak daje nam pewną informację o strukturze wszechświata. Jeżeli mówimy, że prędkość jest wektorem, to pewnie we wszechświecie nie ma nam wyrysowanych strzałek i instrukcji, jak ma się poruszać, ale coś, co odpowiada wektorowi, istnieje i co samochód przyspieszający jakoś realizuje. Matematyka pojawiła się na scenie historii bardzo późno. Od dziesiątków tysięcy lat dysponowaliśmy już językiem, skomplikowanymi regułami życia społecznego, sztuką i wierzeniami religijnymi, złożonymi technologiami obróbki kamienia, a nawet wytapiania metali oraz narzędziami ułatwiającymi przetrwanie, a ciągle nie potrafiliśmy wykonać takich rachunków, których współcześnie uczymy się już w szkole podstawowej. Do niedawna istniały jeszcze w różnych częściach świata społeczności, które nie znały matematyki. Ewolucja tak ukształtowała nasze mózgi, że posługiwanie się językiem albo kierowanie się regułami społecznymi przychodzi nam z łatwością, ale wiele wskazuje na to, że z matematyką jest inaczej, że nie jest ona naturalnym środowiskiem dla naszych umysłów.
Mowa jest bardzo ciekawym wynalazkiem i można mówić o wszystkim. Nawet jak się nie wie, o czym się mówi. Ja myślę, że nie, to jest dobre bardzo pytanie, jak ten styk wygląda, jak wygląda ten interfejs. Już nie między silnikiem i człowiekiem, ale między no, tą samą strukturą wszechświata i nami, którzy to poznajemy jakoś, tworzymy tę matematykę, która jakoś odwzorowuje tę matematykę przez duże M. I ja myślę, że tutaj nie obejdziemy się bez włączenia wielkiego trzeciego, to znaczy naszego umysłu. No bo wprawdzie według tego, co mówiłem i według moich poglądów, świat jest matematyczny niezależnie od człowieka. Jeszcze ludzi nie było, a planety poruszały się po elipsach, ale matematykę tą przez małe m my tworzymy i ona jakoś odwzorowuje tamten wszechświat, tą matematykę, która jest w strukturze wszechświata lub która jest strukturą wszechświata. I to jest no, jakaś wielka tajemnica tego naszego umysłu. On wyewoluował przez oddziaływanie z światem materialnym, który jest matematyczny, więc ta matematyczność jakoś się odwzorowała w naszym mózgu. No tak, ale właśnie wystarczy jakaś niewielka choroba tego naszego mózgu i już przestaje to wszystko funkcjonować w nas. I ten interfejs się psuje. Ja myślę, że nasza wiedza o tym interfejsie, jakim jest mózg, ciągle jest na poziomie bardzo, bardzo elementarnym, chociaż dość szybko jej przybywa. I to jest też jakaś wielka tajemnica matematyczności, bo jeżeli samochód eksploatuje strukturę matematyczną świata, robiąc takie proste rzeczy, jak przyspieszanie, hamowanie i zmiana kierunku, to o ileż bardziej nasz mózg, poznając wszechświat, wchodzi w kontakt z tą strukturą wszechświata i jakoś z nią oddziałuje. I to jest rzeczywiście wielka tajemnica dla nas. Może kiedyś ją bardziej rozwiążemy. Trudno o większy kontrast niż ten między matematycznym geniuszem, który bez trudu wykonuje skomplikowane obliczenia i dostrzega zależności matematyczne tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa, a człowiekiem z mozołem wykonującym jakąś pracę fizyczną, na przykład kopiącym rowy albo rąbiącym drewno. Jeden z nich w spektakularny i nieco tajemniczy sposób robi rzeczy niezwykłe i niespodziewane. Drugi w pocie czoła wykonuje powtarzalne, wręcz nudne czynności. Jeden może łatwo zostać bohaterem powszechnej wyobraźni, a o istnieniu drugiego nawet nie będziemy wiedzieć. Ale pozory mogą mylić. Uprawianie matematyki to też żmudne zajęcie. Może i stanowi ona klucz do rzeczywistości, ale żeby z niego skorzystać, trzeba się nieźle natrudzić. Czy uprawiając naukę, konkretnie fizykę albo matematykę, można zapomnieć o otaczającym świecie? Często się zapomina rzeczywiście, jak się człowiek zanurzy, jak coś wychodzi albo jak nie wychodzi, to wtedy każdy jakiś szmer czy jakiś dźwięk denerwuje, bo mnie odciąga od tego, co robię, a nie daj Boże, ktoś przyjdzie z jakimś trywialnym pytaniem, to by się chciało go zabić. Także w tym sensie rzeczywiście po prostu absorbuje też bardzo. Można zapomnieć o upływie czasu, że wydaje się, że ja 15 minut siedzę, a tymczasem 2 godziny upłynęło. Ale to nie zawsze tak jest. No. Czasem się bardzo dobrze pracuje w zespole. Ale to też zależy od umysłowości danego człowieka. Są ludzie,
którzy świetnie pracują w zespole, ich to podnieca, pobudza. A są tacy samotnicy, którzy nie potrafią pracować w zespole, tylko musi się zamknąć w 4 ścianach. Zresztą w zespole też można pracować na różne sposoby, bo można razem siedzieć i coś robić i to działa. Ale można tak, że ma się wspólny problem, spotyka się, żeby skonfrontować swoje wyniki i zaplanować coś dalej, ale każdy pracuje osobno. Więc to są różne takie. W biednych okresach życia to lepiej, a w innych czasem co innego. Na pewno nie ma żadnego takiego uczucia, że stale się jest w chmurach i jak coś wniosłego się dzieje, tylko jest normalnie ciężka praca, często wymagająca wysiłku troszkę ponad siły, powodująca bardzo silne zmęczenie. Kto się nie zmęczył intelektualnie, to nie wie, co to jest zmęczenie w ogóle. Jakieś takie wyczerpanie organizmu. Tamtej przyjemności to de facto nie ma. Przyjemność jest gdzieś w tle, że to może dać ciekawy wynik, że to jest ciekawe to, co robię, ale na co dzień to jest jak z każdą pracą. No to jest, trzeba ten kilo podnieść do góry, chociaż ręka boli i nie tylko spuścić, ale jeszcze użyć do tego siły, żeby rozbić tą cegłę czy ten kamień. Tak to się robi. Rzadko kiedy jest tak, że to zaczyna lecieć jak wodospad. Tutaj zrobiłem jakieś kroki i on pociągnął za sobą. To jest piękne uczucie, ale to jest bardzo rzadkie doświadczenie. Jorge Luis Borges stworzył kiedyś wizję Biblioteki Babel, która zawiera wszystkie możliwe książki, liczące 410 stron i składające się z dowolnych kombinacji liter. W bibliotece tej są zatem wszystkie wielkie i pomniejsze dzieła światowej literatury, w tym te jeszcze nie napisane. Większość z tomów zawiera jednak przypadkowe ciągi znaków, nie układające się w żadne sensowne zdania. Choć liczba książek w Bibliotece Babel jest skończona, wizja Borgesa pozwala nam wyobrazić sobie, jak trudno w natłoku informacji natrafić na coś sensownego. Czasem nam się to jednak udaje, co stanowić może powód do dumy i zachwytu, ale w takich chwilach warto zastanowić się, ile ważnych rzeczy bezpowrotnie nam umyka. Zachwycamy się niewątpliwie często sobą. Jak mi się coś uda rozwiązać albo zobaczyć piękną strukturę, to sobie myślę, o jaki ja jestem spryciarz, ale wtedy wystarczy sobie pomyśleć, jest ile jest struktur, których ja w ogóle, do których nawet ludzie to znają, ale ja bym był kompletnie bezradny. Więc matematyka też uczy ogromnej pokory. Jeśli się dostrzega takie troszkę szersze aspekty niż tylko własny ciasny horyzont, to ona uczy pokory ogromnie. Mogę porównanie pewne sobie przywołać. Jak poszedłem na studia i na pierwszym roku, na pierwszym semestrze komuś wpadło do głowy, żeby tych pierwszaków zaprowadzić do biblioteki uniwersyteckiej, żeby sobie zobaczyli. I to było bardzo trafne pociągnięcie. Jak zobaczyłem ogrom tych półek i tych książek, to poczułem się taki malutki, przecież ja w życiu tego nie przeczytam. A ile tam jest mądrości. No i potem ktoś mnie na wakacjach pierwszych zapytał, a czy tam na tym uniwersytecie nie przewraca się wam zarozumiałości w głowie? Ja sobie pomyślałem, ty człowieku, toś ty chyba nigdy nie był w bibliotece i nie widziałeś tego. Tam się uczy pokory. I tak jest z matematyką. Jeszcze bardziej, bo ta matematyka to jest tych półek z książkami, struktur dowolnie wiele, na pewno nieskończenie wiele. Także ona uczy pokory. Współczesna fizyka narodziła się, gdy człowiek połączył obserwacje empiryczne z konstruowaniem matematycznych modeli obserwowanych zjawisk. Obserwacje lub eksperymenty
pozwalają nasze modele testować, sprawdzać, jak dokładnie oddają one rzeczywistość. Czy może trzeba w nich jeszcze coś poprawić, uwzględnić jakiś dodatkowy, nieprzewidziany wcześniej parametr lub efekt. Ta strategia odgadywania tajemnic przyrody okazała się niezwykle skuteczna. Znany fizyk Eugene Wigner mówił wręcz, że skuteczność matematyki w modelowaniu świata to dar, którego nie rozumiemy i na który nie zasługujemy. Tym bardziej, że często okazuje się, iż stworzone przez fizyków równania wiedzą lepiej od ich twórców. Prawo swobodnego spadku, głoszące nieco wbrew naszej zdroworozsądkowej intuicji, że zarówno ogromny głaz, jak i mały kamyk spadną z wysokości na Ziemię z dokładnie takim samym przyspieszeniem, sformułowane zostało przez Galileusza na podstawie mało dokładnych eksperymentów. Zakres zastosowania tego prawa został następnie rozszerzony przez Newtona, który zauważył podobieństwo między parabolą rzuconego na Ziemi kamienia i drogą Księżyca na niebie, formułując tym samym prawo powszechnej grawitacji. Prawo prawdziwe z błędem mniejszym niż 1/100000%. Do dzisiaj korzystamy z tego prawa, by wysyłać sondy na Księżyc, by wylądowały niemal dokładnie tam, gdzie chcemy. No, Einstein powiedział jakoś tak, że jedną z najbardziej niezrozumiałą rzeczą jest to, że świat jest zrozumiały. Dlaczego najbardziej niezrozumiały? No bo mógłby być niezrozumiały, a nie jest. Taki najbardziej trywialny wręcz przykład. Wyobraźmy sobie, że nasze Słońce nie jest pojedynczą gwiazdą, tylko potrójną. 3 gwiazdy, które krążą naokoło własnego środka ciężkości. Takich układów we wszechświecie jest bardzo, bardzo wiele. Gwiazdy pojedyncze, tak jak nasze Słońce, są raczej wyjątkiem. I co by było, gdyby nasze Słońce było potrójną gwiazdą? Planety poruszałyby się po bardzo skomplikowanych orbitach, prawdopodobnie w ogóle nieokresowych. I żaden Kepler by nie rozwikłał tego ruchu bez znajomości matematyki bardzo zaawansowanej, a matematyka powstała właśnie przez to, że mieliśmy jedną gwiazdę i planety poruszające się po elipsach. Dało się to rozwikłać, udało się Keplerowi i potem Newton z tego całą matematykę wyprowadził. I wtedy świat, do dziś byśmy się chyba posługiwali jakimś jakościowym opisem typu Arystotelesa. Także to, że świat jest zrozumiały, jest jakimś darem. Jest darem to, że Słońce jest pojedynczą gwiazdą. No, świat mógłby być niezrozumiały na jeszcze wiele innych sposobów. Równania Einsteina opisujące model kosmologiczny są skomplikowane i zawiłe, ale gdyby były 10 razy tak zawiłe albo 100, to byśmy ich nigdy nie sformułowali, nie zbudowalibyśmy modeli kosmologicznych i nie byłoby teorii względności i duże części świata by były niezrozumiałe. Fizyka odniosła wielkie sukcesy w odkrywaniu praw rządzących naturą, ale nie bez powodu nazywamy te prawa fizycznymi. Są wielkie obszary ludzkiego doświadczenia, których jak dotąd nie udało nam się wyrazić w matematycznych równaniach. Jest świat emocji, które zdają się wymykać jakimkolwiek rachunkom. Są wartości, takie jak dobro czy piękno, których nie sposób zamknąć w eleganckiej matematycznej formule. Jest wreszcie świat wierzeń i przekonań religijnych. Matematyczny wzór może i wychwytuje związek między siłą, masą i przyspieszeniem, ale okazuje się bezradny wobec malarskiego arcydzieła lub zła wyrządzonego drugiemu człowiekowi. Może zatem nie cały wszechświat jest matematyczny. Ciekawe, że z teologami to nie bardzo dyskutowałem na te tematy, ale filozofowie czasem jednak zapędzają się w takie regiony. No trochę koncepcja Pana Boga, bo czasem, ja tak czasem też Leibniz chyba uważał, że Pan Bóg to jest
wielką matematyką. Nawet nie matematykiem, tylko matematyką. Tą oczywiście przez duże M. Jeśli tak jest, to oczywiście my nie wiemy, ale możemy się spekulować, to wtedy wszystko jest matematyczne. Łącznie z tym, co się nam wydaje niematematyczne, jak jakieś uczucie miłości, nienawiści i tak dalej. Dla nas to jest niematematyzowalne, ale jeżeli ta koncepcja, że Pan Bóg jest matematyką, jest prawdziwa, to wszystko jest matematyzowalne. I wieczność, i czas, i wszechświat. I Leibniz był chyba właśnie bliskim takiego twierdzenia. Gdy stajemy w obliczu tajemnicy, zarówno tej niewielkiej, gdy nie znamy odpowiedzi na proste, praktyczne pytanie, jak i tej głębokiej, dotykającej nas jakoś egzystencjalnie, pojawiają się te same pytania. Czy tajemnicę tę uda się rozwikłać? Jak to zrobić? Gdzie szukać pomocy? Czy rozwiązanie jest proste, a my go jeszcze nie widzimy, czy też wymaga całkowitej zmiany podejścia? Gdy jesteśmy nastawieni bardziej filozoficznie, zapytamy też, czy w ogóle stykamy się z tajemnicami. Co to mówi o świecie i o nas samych? Czy rozwiązaliśmy już większość istniejących tajemnic, czy też tylko niewielką ich część? A może nie rozwiązaliśmy jeszcze żadnej i cała nasza wiedza to jedno wielkie złudzenie? Na pewno jakiś postęp jest możliwy w łamaniu tajemnic. Z tym, że jak się popatrzymy na rozwój nauki, to jakoś jest tak, że jak się jedną tajemnicę rozwiąże, to ona generuje następne. I to jest właśnie taką wielką tajemnicą, że one są niezgłębione. Że jest taka kaskada tych tajemnic. Coś mi uciekło mądrego, chciałem powiedzieć, w cudzysłowie mądrego oczywiście. Tak, już wiem. Samo pojęcie tajemnicy. Można rozumieć tajemnicę w taki sposób bardziej, ja wiem, powiedziałbym zdawkowy. Tajemnica to jest coś, czego nie wiemy. Ale idę i nie wiem, czy za rogiem jest ten plac, którego szukam, czy nie. Nie wiem, to jest tajemnicą. Ale za chwilę się przekonam i tajemnica przestanie być tajemnicą. To jest takie bardzo naiwne rozumienie tajemnicy. W nauce tak jest, że póki nie mamy dobrej teorii, to jest tajemnicą. Dla nas jest tajemnicą, czy grawitacja jest kwantowana, czy nie. Kiedyś pewnie będziemy wiedzieli i to już nie będzie tajemnicą. Ale są innego rodzaju tajemnice. Tajemnice, które obejmują sobie pytającego. I tajemnica matematyczności świata, tego interfejsu, o którym mówimy, ona jest taka, że nas obejmuje. Że my jesteśmy częścią tej tajemnicy i w tym sensie chyba nigdy nie przestaniemy być częścią. Będziemy może lepiej jakoś się usytuowywać w tej tajemnicy, ale jej nie przełamiemy. I nauka, i badanie świata, i matematyczność świata, uprawianie nauk, to ma coś w sobie właśnie z tej tajemnicy, która obejmuje tego, który tej tajemnicy doznaje.